Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Pytanie, jakie otrzymałam. Co może być przyczyną autyzmu? Moja odpowiedź. Przyczyny autyzmu i każdej innej choroby, nierównowagi w organizmie, wiążą się z rozwojem cywilizacji. Autyzmu ani jakichkolwiek innych zaburzeń, czy to fizycznych, czy psychicznych, nie było wśród dziewiczych społeczności, jakie w pierwszej połowie XX wieku badał dr Weston Price. O badaniach i odkryciach Price'a piszę w mojej książce pod tytułem Żywność a zdrowie człowieka. Do przyczyn cywilizacyjnych chorób należą 1. Niedożywienie jakościowe. Współczesna żywność, wytwarzana na skalę przemysłową i powszechnie dostępna, ma za mało substancji odżywczych. 2. Czynniki toksyczne w środowisku, to znaczy elementy środowiska powodujące różnego rodzaju zakłócenia funkcjonowania organizmu oraz jego przyspieszone starzenie się. Do tych czynników należą m.in. skażenie i wynaturzenie żywności, masowa produkcja żywności, pozostałości pestycydów, środków farmakologicznych, przetwórstwo przemysłowe, środki farmakologiczne, substancje zawarte w lekach, szczepionkach, materiałach stomatologicznych, chlorowane baseny, kosmetyki i środki czystości, przedmioty codziennego użytku, takie jak odzież, opakowania czy zabawki, wykonane z tworzyw sztucznych, dym papierosowy, spaliny samochodowe, zanieczyszczenia przemysłowe, promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł, sztuczne oświetlenie o nienaturalnym spektrum światła, tzw. lampy energooszczędne, świetlówki zwykłe i kompaktowe, lampy LED. 3. Odejście człowieka od natury. Niewystarczająca ekspozycja na światło słoneczne w ciągu dnia, niewystarczająca aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, opóźniony, skrócony, nieregularny i zakłócony sen, niewystarczający kontakt z przyrodą, roślinami i zwierzętami, a tym samym z mikroorganizmami, ograniczenie bezpośredniego, żywego kontaktu z drugim człowiekiem, zaburzona sfera psychiczno-emocjonalna. U dzieci z autyzmem stwierdza się m.in. dysbiozę jelitową, dysfunkcję układu neuroprzekaźnika GABA, zaburzenia w metabolizmie aminokwasów czy nieprawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Czy stany te są pierwotną przyczyną autyzmu? Nie, są raczej skutkiem wpływu wyżej wymienionych czynników cywilizacyjnych, stwarzającym dobre podłoże do rozwoju zaburzenia. Nie należy mylić przyczyn ze skutkami, jeśli chcemy podjąć właściwe działania. Probiotyki, leki stymulujące receptory neuroprzekaźników, środki wspomagające przemiany biochemiczne aminokwasów czy suplementy mające zwiększyć odporność nie będą tu pierwszym rozwiązaniem. Przede wszystkim musimy się skupić na eliminacji lub przynajmniej ograniczeniu wpływu cywilizacyjnych czynników choroby. Nawet sama dietoterapia okazuje się bezskuteczna lub jedynie chwilowo skuteczna, jeśli nie dostrzegamy istoty problemu. Dlatego w moim gabinecie dietetycznym analizuję z pacjentami lub rodzicami małych pacjentów całe spektrum środowiskowych czynników chorobowych związanych z cywilizacją, dietetycznych i pozadietetycznych, zanim przejdziemy do właściwej dietoterapii. Tę analizę przeprowadzam w ramach wywiadu wstępnego pełnego. Są to 3 1,5-godzinne spotkania, ponieważ temat jest bardzo obszerny. I tę odpowiedź opublikowałam na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl i po jakimś czasie w komentarzu otrzymałam następujące pytanie. Na podstawie jakich badań naukowych Pani wyciąga opisane treści? Zanim udzieliłam odpowiedzi, głęboko przemyślałam to pytanie i przede wszystkim zdałam sobie sprawę, że u podstaw tego pytania tkwi założenie, że cokolwiek nie robimy w kwestii zdrowia, powinno być oparte na badaniach naukowych. I czy to założenie jest słuszne? Przede wszystkim zadajmy sobie następujące pytania. Czy sposób postępowania w autyzmie należy obierać jedynie na podstawie badań naukowych? Drugie, czy komuś udało się wyprowadzić dziecko z autyzmu poprzez jedynie te działania, które zostały poparte współczesnymi badaniami naukowymi?
I trzecie pytanie, czy niektórym rodzicom dzieci autystycznych udało się wyprowadzić je z choroby bez wgłębiania się w badania naukowe? Z tymi pierwszymi dwoma pytaniami pozostawiam Państwa, gdyż myślę, że są to pytania retoryczne. Na trzecie pytanie zdecydowanie odpowiadam tak. I chciałabym przy okazji, zanim Państwu zacytuję moją odpowiedź na pytanie, które mi zadano, pochylić się nad kwestią samych badań naukowych i ich znaczenia we współczesnym świecie. Przedstawię Państwu moją opinię, moje zdanie, bardzo głęboko przemyślane. I pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy w związku z badaniami naukowymi, szczególnie współczesnymi badaniami naukowymi, to jest to, że bardzo często są one oderwane od rzeczywistości. Co o tym świadczy? Przede wszystkim zauważyłam takie zjawisko, że jeżeli jest jakaś teza, to można znaleźć oficjalnie opublikowane, recenzowane badania, które tę tezę będą popierać, jak również można znaleźć badania, które będą ją obalać. To jest zastanawiające, prawda? I myślę, że wynika to z tego, że współcześnie coraz więcej badań robi się na czyjeś zlecenie. Często wynik jest z góry ustalony. Nie wiem jak często, ale wydaje się, że coraz częściej tak jest. Zauważmy na przykład, że sprzedawcy jakichś produktów bardzo często, chcąc nas zachęcić do zakupu ich produktu, powołują się na badania naukowe, które uzasadniają, że wybór tego produktu jest słuszny. Proszę zobaczyć nawet na coś takiego, na taki element w naszej rzeczywistości, w naszym życiu, który świadczy o tym, że owszem, badania naukowe współczesne szczególnie, niestety są zagrożone komercjalizacją, tym, że mają służyć przede wszystkim zarabianiu pieniędzy przez kogoś, a nie są czynnością, która ma zaspokoić prawdziwą ciekawość prawdziwego naukowca. Naukowca pasjonata, który podejmuje badania nie po to, żeby zdobyć pieniądze, tylko żeby rozwikłać zagadkę. Wydaje się, że w przeszłości takich naukowców było więcej i wydaje się, że niestety współcześnie takie podejście do nauki zanika. Kolejna rzecz, która zaświeca czerwoną lampkę w mojej głowie, to jest to, że w różnego rodzaju sporach publicznych, szczególnie dotyczących zdrowia, przeciwne strony sporów przerzucają się badaniami naukowymi jako w zasadzie jedynymi argumentami w dyskusji. Innymi słowy, że przestajemy myśleć, dyskusje tracą swoją wartość poznawczą, zanika tam chęć poznania stanowiska przeciwnej strony i otworzenia się też na to stanowisko, aby dojść być może do nowych wspólnych wniosków. Tego jest coraz mniej i szczególnie tam właśnie, gdy zaczynamy powoływać się na badania naukowe, dochodzi do takiej przepychanki, mam wrażenie, i co więcej mam wrażenie, że jeżeli poprzestajemy jedynie na tych badaniach naukowych, to wyłącza się nam mózg. Przestajemy myśleć o czymkolwiek innym. Przestajemy je konfrontować z rzeczywistością, o czym jeszcze będę mówić. Kolejna rzecz, która budzi mój niepokój, to jest to, że, tak jak powiedział mi niedawno pewien profesor, badania naukowe mają najwyższą wartość, jeżeli są najnowsze, to znaczy nie starsze niż 5 lat. Więc ja sobie zadaję pytanie, co to za nauka, która tak szybko się zmienia. Przecież nauka powinna dążyć do rzeczywistości, do wykazania tego, co zawsze było, jest i będzie, a w szczególności jeśli chodzi o funkcjonowanie organizmu człowieka. Jak to jest, że badania sprzed 10-20 lat twierdzą coś innego? Na przykład badania, na podstawie których określa się normy medyczne dla laboratoriów, na przykład normy na cholesterol, normy na poziom glukozy we krwi i różne inne parametry funkcjonowania organizmu człowieka, a po iluś tam latach te normy zmieniają się. Czy człowiek się zmienił? A jeżeli ta nauka sprzed iluś lat była niedoskonała, to jaką mamy gwarancję, że współczesne badania są doskonałe, że również nas nie wprowadzają w błąd, jeśli w ogóle dawne badania miałyby nas wprowadzać w błąd? I tutaj w szczególności mówię to w kontekście badań doktora Westona Price'a, któremu poświęciłam wiele uwagi i również moich publikacji. Tutaj odsyłam Państwa do mojej playlisty pod tytułem Dr. Weston Price, jak również do mojej książki Żywność a zdrowie człowieka, której cały rozdział, pierwszy rozdział i to największy rozdział poświęciłam badaniom i odkryciom doktora Westona Price'a, naukowca z pierwszej połowy XX wieku, który nieco inaczej niż współcześni naukowcy dochodził do rzeczywistości i co się okazało, że jego odkrycia, jego nauka nie ma terminu ważności. Ona jest wciąż aktualna.
I co o tym świadczy? Wyniki swoich badań Price opublikował w książce pod tytułem Nutrition and Physical Degeneration. To jest olbrzymia pozycja, olbrzymia publikacja, bardzo dobrze udokumentowana. I Price wydał ją po raz pierwszy w 1939 roku. Książka ta jest znana na całym świecie i była wielokrotnie wznawiana. I ostatni dodruk pochodzi z roku 2016. To jest akurat ta wersja, którą ja mam. Być może, że nastąpił kolejny dodruk, tego nie wiem, nie sprawdzałam. W każdym bądź razie, o czym to świadczy? Jaka książka ma tak wielodekadowe powodzenie? To jest książka, która przedstawia uniwersalną prawdę. I to jest prawdziwa nauka. Więc tutaj zadaję sobie pytanie, jaką wartość mają współczesne badania, które dezaktualizują się po kilku latach. One oczywiście mają jakąś wartość, to nie jest tak, że ja ją zupełnie neguję, ale sam fakt, że one tak szybko się dezaktualizują, świadczy o tym, jak niepewna jest współczesna nauka, że nie możemy jej przyjąć jako pewnik. I skąd też się to bierze? Współczesny sposób przeprowadzania badań naukowych polega na przeprowadzeniu eksperymentów na sztucznie dobranych grupach ludzi bądź zwierząt, bądź na badaniach epidemiologicznych, czyli takich bardziej obserwacyjnych, na dużych grupach ludności bądź zwierząt, bądź roślin, czegokolwiek, co badamy. Z tym, że w obu tych przypadkach, przy tych założeniach współczesnych, przy tych procedurach, które obowiązują w badaniach naukowych, istnieje duży margines błędu i niestety siłą rzeczy w tego rodzaju badaniach, gdzie sztucznie stwarzamy pewną rzeczywistość, aby ją zbadać, nie jesteśmy w stanie uwzględnić absolutnie wszystkich czynników, które wpływają na wynik. Natomiast to, co badał Price badał rzeczywistość, jeździł do prymitywnych społeczności rozsianych na całej kuli ziemskiej, prymitywnych w tym sensie, że to były skupiska ludzi, które żyły blisko natury i w ogóle nie miały kontaktu z cywilizacją. I ci ludzie cieszyli się doskonałym zdrowiem. I Price nie robił żadnych grup badawczych, tylko po prostu przyjeżdżał w te miejsca, obserwował rzeczywistość, badał tych ludzi, wszystko skrupulatnie zapisywał, robił zdjęcia, jak również obserwował, jakie zmiany w tych społecznościach nastąpiły, niekorzystne zmiany w ich zdrowiu, gdy tylko dotarła do nich cywilizacja. Te zmiany były galopujące, one następowały już w okresie 2 lat. Więc on to wszystko rejestrował i badał, ale to nie było tworzenie jakichkolwiek sztucznych sytuacji. On obserwował prawdziwą rzeczywistość. I na takiej nauce i na takich badaniach jestem skłonna bardzo, bardzo polegać i akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Price'a, bardzo na nim polegam i w wynikach jego badań naukowych. I żeby nie być gołosłowną, podam Państwu kilka przykładów współczesnych badań, które siłą rzeczy odrywają się od szerszego kontekstu rzeczywistości. Na przykład dochodzą do mnie informacje od znanych dietetyków, których skądinąd szanuję, że robi się badania, które wykazują, że pokarmy pochodzenia roślinnego są szkodliwe ze względu na to, że mają ogromną ilość substancji antyodżywczych. No i niektórzy dietetycy dochodzą do wniosku, że pokarmy roślinne w naszej diecie należy bardzo, bardzo ograniczyć, a wręcz czasami zupełnie wykluczyć. I oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że konfrontują wyniki takich badań i te wnioski z rzeczywistością w tym sensie, że wykluczają ze swojej diety pokarmy roślinne i zaczynają się o wiele lepiej czuć. I wyciągają wnioski bardzo szybkie i pochopne, że to jest prawda, że najnowsze badania naukowe udowadniają, że rośliny szkodzą człowiekowi. No ale jak to się ma do tego, że ludzie zawsze jedli pokarmy roślinne i w przeszłości nie mieli z tym problemów? I dla przykładu społeczności, które badał Price, łącznie z Eskimosami, wszystkie te społeczności spożywały mniej lub więcej pokarmów roślinnych i świetnie się miały. Niektóre z nich spożywały bardzo dużo pokarmów roślinnych i to one właśnie przeważały w ich dietach, a mimo wszystko cieszyły się doskonałym zdrowiem. Więc co z tą współczesną nauką? Jeśli chodzi o współczesnego człowieka, który przestaje jeść rośliny i lepiej się czuje, owszem, zgadzam się, że to występuje. Wiem o tym z mojej praktyki zawodowej. Jednak muszę tutaj Państwa uprzedzić, że znowu tracimy szerszy kontekst, że chodzi tutaj o osoby, które są już tak rozregulowane, że nie potrafią normalnie korzystać z pokarmów roślinnych i czerpać z nich zdrowia.
Więc tutaj nie chodzi o to, że pokarmy roślinne są przyczyną ich złego samopoczucia po zjedzeniu tych pokarmów, chociaż pozory by na to wskazywały, ale pewne inne czynniki, tutaj podpowiem Państwu, cywilizacyjne, które doprowadzają do takiego rozregulowania. Innym podobnym przykładem jest wpływ promieni słonecznych na organizm człowieka. Również i w tym względzie mówi się o badaniach, które wykazują, że ekspozycja na światło słoneczne, na promienie słońca sprzyja powstawaniu raka skóry. No ale jak do tego się mają prymitywne społeczności, które badał Price powiedzmy w Afryce, bez przerwy wyeksponowane na mocne słońce, czy prawie bez przerwy, które cieszyły się doskonałym zdrowiem. I znowu nie zaprzeczam, że są osoby, które pod wpływem promieni słonecznych dostają wręcz wysypki, czyli źle reagują na czynnik, który jest podstawą życia na Ziemi, bez którego nie byłoby ich na świecie. Więc dla mnie świadczy to o tym, że doszło do pewnych anomalii, że mamy tak rozregulowany organizm, że w tym przypadku nie tolerujemy czegoś, co normalnie służy zdrowiu, czyli słońca, tak jak w przypadku pokarmów roślinnych. Znajdziemy również wśród współczesnych badania, które będą wykazywać, że szkodzi gluten, że szkodzi mleko, że szkodzi tłuszcz, a ostatnio nawet, że mięso szkodzi. I znowu w tych badaniach nie uwzględnia się szerszego kontekstu, nie uwzględnia się takich szczegółów jak pochodzenie tych pokarmów, ich rodzaj, ich przetworzenie i różnych innych dodatkowych rzeczy. Tutaj przytoczę opinię dietetyka Mateusza Ostręgi na temat badań nad szkodliwością mięsa, powiedziałabym nad rzekomą szkodliwością mięsa. Chodzi o badania oczywiście współczesne. On to bardzo trafnie opisał i przedstawił badania, w którym badano grupę ludzi spożywających mięso i grupę ludzi niespożywających mięsa. I okazało się według tych badań, że osoby, które nie spożywały mięsa, były zdrowsze. Ale nie zwrócono uwagi, i tutaj mówię za Mateuszem, że osoby, które świadomie rezygnują ze spożywania mięsa ze względów powiedzmy zdrowotnych, zwracają więcej uwagi na swoje zdrowie niż przeciętne osoby. A przeciętne osoby na nic nie zwracają uwagi i jedzą wszystko, co popadnie, bez większego zastanowienia, w tym mięso. I wiadomo, że jeżeli ktoś nawet zrezygnuje z mięsa, ale zadba o najwyższą jakość innych pokarmów, o najwyższą jakość jajek, mleka i jego przetworów, jak również o najwyższą jakość pokarmów roślinnych. Będzie oprócz tego dbać o codzienny ruch, ekspozycję na słońce, o sen i różne inne aspekty zdrowotne w jego życiu, to najprawdopodobniej ta osoba będzie lepiej funkcjonować niż osoba przeciętna, która spożywa byle co, w tym byle jakie mięso z hodowli przemysłowych, w tym mięso bardzo wysoko przetworzone w postaci wędlin, powszechnie dostępnych w sklepach. Więc proszę zobaczyć, jak łatwo dojść do mylnych wniosków i jak łatwo manipulować wynikami tego typu badań. Inny przykład wprowadzania ludzi w błąd poprzez wyniki badań naukowych. Tutaj się powołam z kolei na przykład podany przez panią profesor Alicję Bortkiewicz, która pracuje w Polskim Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Pani profesor wraz z grupą innych naukowców przeprowadziła kilka lat temu metaanalizę badań dotyczących wpływu używania telefonu komórkowego na rozwój nowotworów w obrębie czaszki. Metaanaliza jest to takie badanie, które sprawdza wyniki wszystkich dostępnych badań z całego świata, wykonywanych w różnych okresach czasu na jakiś konkretny temat i porównuje wyniki tych badań. I w tej metaanalizie wyciąga się uogólnione wnioski. W trakcie takiej metaanalizy każde z tych badań jest oceniane pod względem mocnych stron, słabych stron i pani profesor przytoczyła przykładowe badanie, w którym porównywano wpływ używania telefonów bezprzewodowych na zdrowie człowieka, gdzie w grupie badanej były używane telefony bezprzewodowe, a w grupie kontrolnej osoby miały do dyspozycji telefony stacjonarne, ale ze słuchawkami bezprzewodowymi, gdzie słuchawki bezprzewodowe mają podobny wpływ na zdrowie do wpływu telefonów komórkowych, więc wartość takiego badania jest naprawdę mierna. I na koniec podam jeszcze przykład badań, w których porównuje się wpływ tzw. preparatów odpornościowych. Nie będę tutaj używać właściwego słowa, ale myślę, że się Państwo domyślą, o co chodzi. Wpływ tych preparatów na zdrowie dzieci. I w tym przypadku w grupie kontrolnej stosuje się ten sam preparat, z tym, że bez antygenu, czyli bez tego głównego składnika,
gdzie wszystkie pozostałe składniki są najprawdopodobniej największym obciążeniem w tych preparatach. No i wychodzi, że i w grupie kontrolnej, i w tej grupie właściwej zdrowie dzieci jest podobne, co nie oznacza, że bardzo dobre. Wnioski oczywiście mogą być bardzo mylne i również używa się tych badań w różnych sporach publicznych, bardzo w moim odczuciu nieraz w sposób nieuczciwy. I teraz pomimo tylu tutaj słabych stron współczesnych badań naukowych, chciałabym jednak podkreślić, że nie jest tak, że nie widzę sensu w badaniach naukowych i że zupełnie je odrzucam. Wręcz przeciwnie, bardzo często w moich publikacjach powołuję się na nie, ale zawsze, zanim takie badanie przytoczę, czytam je z bardzo dużym dystansem i analizuję i myślę nad nim. Przede wszystkim, ponieważ te współczesne badania naukowe nie są pewnikiem z tych względów, o których mówiłam, nawet przy najlepszych chęciach nie mogą nam dać takie badania gwarancji, że dochodzimy do bezsprzecznej prawdy i możemy w ciemno działać. W każdym bądź razie uważam, że jeżeli badanie naukowe jest przeprowadzane rzetelnie i przede wszystkim w celu dojścia do prawdy, a nie zarobienia jakichś pieniędzy, jest ono dobrym sposobem na przybliżanie się do prawdy. Jest to pewna próba przybliżenia się do prawdy. I w związku z tym uważam, że wyniki takich badań są bardzo dobrą bazą dla hipotez naukowych. I jest to może trochę takie przewrotne, dlatego że tak naprawdę najpierw jest hipoteza naukowa, a potem ją się weryfikuje w toku badań naukowych. Natomiast ja uważam, że takie badanie naukowe może taką hipotezę wzmocnić bądź obalić, ale nigdy nie może być traktowane wynik takiego badania jako 100% prawda. I druga rzecz, w sytuacji, gdy badamy jakiś czynnik, który dotychczas nie występował w środowisku człowieka i nie wiemy, czy ten czynnik nie będzie negatywnie na człowieka wpływał, to przeprowadzenie takiego badania jest bardzo uzasadnione, gdyż może zadziałać jak pewien bufor bezpieczeństwa. Nawet jeżeli wynik tego badania nie jest pewny, a wskazuje, że powiedzmy dany czynnik stwarza jakieś niebezpieczeństwo, to już możemy chuchać na zimne i mieć pewien taki bufor i zrezygnować na przykład z korzystania z tej rzeczy, która została wprowadzona w życie ludzi, czy jest proponowana, czy możemy się w jakiś sposób przed nią ochronić. To już zależy od naszej indywidualnej decyzji. W każdym bądź razie jak najbardziej możemy to zrobić na podstawie wyników takiego badania naukowego. I przykładem takich czynników, nowych elementów w naszym życiu, naszej cywilizacji będą leki, środki czystości, kosmetyki czy urządzenia bezprzewodowe. Reasumując, badania naukowe, ich wyniki powinniśmy traktować tylko jako jedną z wielu wskazówek, nie jako całkowitą podstawę do działania i powinniśmy brać wynik takiego badania pod uwagę przede wszystkim wtedy, kiedy szersza obserwacja rzeczywistości potwierdza słuszność tego badania. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy badania naukowe nie są potrzebne? Uważam, że wtedy, gdy podejmujemy kroki niestanowiące żadnego ryzyka. Szczególnie wtedy, gdy czas nagli i czekanie na jakieś badania naukowe, czytanie tych badań, rozpatrywanie, debatowanie niepotrzebnie wydłuża czas podjęcia właściwej decyzji. I wracam tutaj do mojego głównego artykułu, który napisałam w odpowiedzi na pytanie, co może być przyczyną autyzmu. Proszę zobaczyć, wymieniłam tam 3 sfery zmian w naszej cywilizacji, które są podłożem do rozwoju autyzmu i również innych chorób. Jest to niedożywienie jakościowe człowieka, wynikające z kiepskiej jakości współczesnej żywności, czynniki toksyczne w środowisku, zarówno w postaci substancji chemicznych obecnych w różnych sferach naszego życia, jak również pewnych zdarzeń czy pewnych elementów, takich jak urządzenia bezprzewodowe czy sztuczne oświetlenie, to najbardziej współczesne, o nienaturalnym spektrum światła, czyli lampy energooszczędne, jak również ekrany. Więc to są te czynniki toksyczne w środowisku. I trzeci obszar, który przyczynia się do rozwoju chorób i m.in. autyzmu, to jest odejście człowieka od natury. I co ja w związku z tym zalecam, wskazując tego typu przyczyny, co sugeruję, że należy te przyczyny ograniczyć lub wręcz wyeliminować. I nie ma żadnego ryzyka w tym, jeżeli będziemy dążyć do polepszenia jakości żywności, którą oferujemy naszemu dziecku, jeśli będziemy ograniczać lub wręcz eliminować czynniki toksyczne w jego środowisku i jeżeli będziemy powracać do natury.
Nie potrzebujemy w tym przypadku żadnych badań naukowych, aby upewnić się w przekonaniu, że dobrze działamy. Ja Państwu gwarantuję, że jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko autystyczne czy z innymi problemami zdrowotnymi i podejmie te działania, przede wszystkim nie zaszkodzi w jakikolwiek sposób dziecku, a druga rzecz, gwarantuje poprawę zdrowia. Nie mogę gwarantować całkowitego wyjścia z autyzmu, ale gwarantuję przynajmniej poprawę, jeśli nie całkowite wyjście z autyzmu. I jeszcze jedna uwaga, kiedy poleganie na samych badaniach naukowych jest groźne, czyli takie podejście, które jest przez wielu sugerowane. Czyli innymi słowy, że jeżeli coś robimy z naszym dzieckiem, a nie jest to uzasadnione w badaniach naukowych, to popełniamy straszliwy błąd. Kiedy takie podejście jest groźne? Gdy, tak jak już wcześniej mówiłam, wyniki badań naukowych rozmijają się z rzeczywistością, a co gorsza, gdy cierpi na tym rzeczywistość. A powinno być przecież odwrotnie. Czyli jeżeli wyniki badań naukowych nie mają odzwierciedlenia w naszej obserwacji codziennej rzeczywistości, to te badania powinny podlegać krytyce. Może nie powinniśmy ich od razu odrzucać, ale na pewno z dystansem je oceniać. I może podjąć jakieś inne badania naukowe, żeby to zweryfikować. Albo może po prostu zwykłą obserwację i zacząć myśleć logicznie. To są bardzo ważne elementy, żeby podejmować właściwe działania. Innymi słowy, samo poleganie na badaniach naukowych jest groźne, gdy tylko na nich poprzestajemy i nie konfrontujemy ich z prawdziwym życiem. I przykład bardzo bliski chyba każdemu z nas. Proszę zobaczyć, współcześni lekarze, bardzo kurczowo trzymający się wytycznych współczesnej medycyny akademickiej, nie potrafią skutecznie wyleczyć przewlekłych chorób. No, do takich chorób między innymi należy autyzm. A przecież współczesna medycyna akademicka, tak zwana evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, jest podstawą ich działania. Tacy lekarze, można by powiedzieć, działają tylko w oparciu o wyniki współczesnych badań naukowych i to ich obowiązuje. Tutaj nawiążę tylko do historii moich dzieci, które powierzyłam medycynie akademickiej, odkąd się narodziły. Przez pierwsze kilka lat dzieci urodziły się zdrowe, jednak stan ich zdrowia pogarszał się z miesiąca na miesiąc w pierwszych latach ich życia, gdzie skrupulatnie przestrzegałam zaleceń lekarzy, czyli poniekąd zaleceń evidence-based medicine, czyli gdzieś tam pośrednio był to wynik postępowania zgodnego z nauką, z wynikami badań naukowych. I dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale, zaczęłam konfrontować to z rzeczywistością, a rzeczywistość była taka, że moje dzieci coraz gorzej się czuły, coraz gorzej funkcjonowały. No i to był punkt startu, kiedy zaczęłam właśnie konfrontować to, co medycyna na nas narzuca, z tym, jak wygląda rzeczywistość. I to mi się nie zgadzało. I to był taki punkt zwrotu w moim postępowaniu i jak później życie wykazało, bardzo słuszny i dalsze moje postępowanie związane z obserwacją rzeczywistości, z logicznym myśleniem, z wyciąganiem właściwych wniosków, jak również nie porzucaniem nauki, nie porzucaniem tego, co mówią naukowcy, ale przede wszystkim też bardziej rozgarnięci lekarze, którzy kurczowo się nie trzymają tylko teorii, ale obserwują rzeczywistość, więc tego rodzaju postępowanie dało konkretne efekty. I teraz Państwu przeczytam moją odpowiedź na pytanie, które mi postawiono. Na pytanie, jeszcze raz je zacytuję, na podstawie jakich badań naukowych Pani wyciąga opisane treści? I moja odpowiedź brzmi następująco. Same badania naukowe są mierną podstawą wyciągania wniosków z różnych przyczyn, choć oczywiście niektóre z nich wydają się bardzo wartościowe. Lepszą bazą jest doświadczenie kliniczne lekarzy, statystyka oraz korelacje czasowe i przestrzenne dwóch trendów – rozwoju cywilizacji i zapadania ludzkości na choroby. Mój artykuł porusza wiele czynników choroby i opiera się na moim wieloletnim zdobywaniu wiedzy i doświadczeniu, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Trudno jest mi w jednym komentarzu zebrać wszystkie źródła wiedzy teoretycznej, ale odsyłam Pana do wykazu źródeł w moich książkach, na kanale YouTube Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina na playliście Promieniowanie elektromagnetyczne w opisie do każdego filmu, jak również do bazy wiedzy, która znajduje się na stronie głównej witryny zdrowedzieci.org.pl.
We wspomnianej bazie wiedzy znajdzie Pan literaturę, wykłady, artykuły naukowe, filmy dokumentalne i strony internetowe, w których dojdzie Pan do informacji na temat związku przedstawionych przeze mnie czynników cywilizacyjnych z rozwojem autyzmu. Oczywiście przestudiowanie tych wszystkich materiałów zabiera ogrom czasu. Mnie zabrało kilkanaście lat, ale bez samodzielnego podjęcia wysiłku zdobywania wiedzy nigdy nie będzie Pan pewny. Samo poleganie na cudzych opiniach, artykułach takich jak moje, czy tak zwanych badaniach naukowych to stanowczo za mało, może okazać się bezskuteczne. I teraz już tytułem podsumowania wszystkiego parę słów o samym autyzmie. Jest to choroba wieloczynnikowa, to jest jeden fakt. I druga sprawa, autyzmu nie było w prymitywnych społecznościach. Zacznijmy w związku z tym, wobec tych dwóch faktów, myśleć praktycznie, a nie teoretycznie i zacznijmy myśleć logicznie. I druga kwestia, chuchajmy na zimne i na wszystko, co się da. Dlatego, że nie mamy jednoznacznych rozwiązań i ponieważ jest to choroba wieloczynnikowa, tylko jednokierunkowe działanie to za mało i nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, w jakim zakresie dane działanie pomoże. Najważniejsze, aby każde z tych działań było bezpieczne, aby niczym nie zagrażało, aby to nie było związane z jakimś ryzykiem dla zdrowia dziecka. To jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze raz, chuchajmy na zimne i chuchajmy na wszystko, co się da. Takie jest moje podejście. Druga rzecz, nie dajmy się zwieść pozornym terapiom, które najczęściej działają objawowo, takim jak na przykład stosowanie suplementów, rezonansu, detoksów, odrobaczania. Tego typu działania, a wiem, że ludzie je masowo podejmują w desperacji, tak naprawdę nie dadzą trwałego efektu. One mogą działać objawowo, tak jak mówiłam, czasami mogą wręcz zaszkodzić albo oderwać naszą uwagę od właściwych działań. Przecież nasza uwaga, nasz czas, również nasze środki finansowe są ograniczone i jest niezmiernie ważne, aby podjąć właściwą decyzję, bo nie możemy wszystkiego robić, bo po prostu zabraknie nam czasu, pieniędzy i zwyczajnie cierpliwości. Więc wszystkie tego typu alternatywne działania, już nie pochodzące z medycyny akademickiej, którą mamy skłonność coraz bardziej krytykować, ale również tak zwane alternatywne działania, nie pomogą, jeśli nie wyeliminujemy lub przynajmniej nie ograniczymy prawdziwych przyczyn autyzmu, czyli czynników cywilizacyjnych. Musimy również pamiętać, że wyprowadzanie dziecka z autyzmu czy z innych podobnych zaburzeń, bardziej ogólnie mówiąc zaburzeń neurologicznych, to jest ciężka praca, która wymaga systematyczności, czasu i cierpliwości w każdym dniu przez wiele, wiele lat. Ale pocieszenie jest takie, poprawa następuje zauważalnie, nie jest tak odroczona w czasie i ostateczny efekt daje ogromną satysfakcję, czego Państwu z całego serca życzę.